Cześć, witajcie kochani ogrodnicy, z tej strony Agnieszka z Pastel Garden. Jak widzicie, w ogrodzie jest kolorowo i słonecznie i mam nadzieję, że jesteście gotowi na kolejny odcinek. A dzisiejszy będzie pełen praktycznych porad i inspiracji, bo zagłębimy się w temat zbierania nasion, a konkretnie zbierania nasion bylin i kwiatów jednorocznych. Zdradzę Wam dzisiaj sporo tajników i po obejrzeniu tego filmu będziecie wiedzieli, kiedy i jak zbierać nasiona Waszych ulubionych kwiatów, by były one najcenniejsze. Przygotuj zatem sobie coś dobrego do picia i zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że spodobała Wam się ta piosenka. Wybrałam bardzo pogodną, taką jak dzisiejszy dzień. Całość tej piosenki będziecie mogli posłuchać na końcu tego odcinka, a teraz przechodzę już do rzeczy. Każdy z nas ma w ogrodzie byliny czy kwiaty jednoroczne, które bardzo nam się podobają i z tego względu chcielibyśmy je rozmnożyć. A jednym ze sposobów rozmnażania roślin jest zbieranie i wysiewanie nasion. Nie wiem jednak, czy wiecie, że nie wszystkie nasiona mają tę samą moc. Na szczęście są sposoby na to, by zebrać te najcenniejsze. Jak je rozpoznać? Jak i kiedy najlepiej je zebrać? Jak je przechowywać? I których nasion lepiej nie zbierać? Już za chwilkę wszystko Wam opowiem. Zanim jednak przejdę do szczegółów, zapraszam do subskrypcji, bo na tym kanale znajdziecie mnóstwo ogrodowych inspiracji, ciekawostek na temat roślin oraz triki ogrodowe, które z pewnością Wam się przydadzą. Zbieranie i wysiewanie nasion to wspaniały sposób na zachowanie piękna Waszego ogrodu, a także przygotowanie się na kolejny sezon pełen kolorowych kwiatów. W tym roku w naszym ogrodzie pojawiło się wiele nowych roślin, zarówno tych wieloletnich, jak i jednorocznych. Część z nich bardzo chciałabym mieć i w przyszłym roku, a wśród moich ulubieńców są kosmosy ksenia, które kwitły od maja do połowy września, ozdobne słoneczniki, które były jak małe słoneczka, kolorowe jeżówki, czarnuszka, która tworzyła koperkową zieloną chmurkę z niebieskimi kwiatuszkami, cytrynowo-żółte łubiny i jeszcze wiele innych pięknych kwiatów. O ile byliny wieloletnie możemy rozmnażać przez podział karpy, o tyle rośliny jednoroczne tak rozmnożyć się nie da. Stąd w tych przypadkach z pomocą przychodzą nam nasiona. Jedną z zalet zbierania nasion jest oszczędność, bo zamiast wydawać pieniążki na nowe nasiona, możemy wykorzystać te, które sami zebraliśmy. Poza tym zachowujemy bioróżnorodność, bowiem możemy zachować unikalne odmiany, które mogą nie być wcale tak łatwo dostępne w sklepach. Kolejną zaletą zbierania nasion jest ich jakość, bowiem zbierając je własnoręcznie jesteśmy pewni, że pochodzą od najlepszych i najpiękniejszych roślin hodowanych w bardzo dobrych warunkach, bo przecież w naszym własnym ogrodzie. Warto jednak wiedzieć, że niestety nie każde nasiona mają tę samą moc. Niektóre są znacznie cenniejsze od innych, dlatego zdradzę Wam kilka najważniejszych zasad zbierania nasion. Pierwszym elementem jest wybór rośliny. Zawsze wybieramy roślinę silną, zdrową, która jest bardzo dobrze rozwinięta, która pięknie i obficie kwitnie.
Mówiąc krótko, jest taką rośliną, którą chcielibyśmy mieć co roku na rabacie. Czasami bywa tak, że choć roślina bardzo nam się podoba i obficie kwitnie, to nie wszystko idzie po naszej myśli. Na przykład ten fioletowy floks wiechowaty kwitnie bardzo ładnie i obficie, jednak niestety zaatakował go mączniak, zatem ten konkretny egzemplarz absolutnie się nie nadaje do zbierania nasion. Czas zbioru nasion jest również bardzo ważny. Nasiona zbieramy w słoneczny dzień, najlepiej po południu. Nie zbieramy nasion rano, gdyż muszą być suche, a poranna rosa temu nie sprzyja. Poza tym nasiona muszą być dojrzałe. Dojrzałe, czyli takie, które bez trudu można oddzielić od nasady, bądź których koszyczki nasienne są przynajmniej delikatnie otwarte. Jeżeli nie macie możliwości codziennie doglądać ogrodu, to kiedy koszyczki nasienne będą już suche i brązowe, zetnijcie je i umieśćcie na przykład w miseczce. Kiedy nasiona będą gotowe, same wysypią się prosto do naczynia. Pamiętajcie, by nie zbierać zielonych i niedojrzałych nasion, ponieważ wiosną nie wykiełkują. A wiecie, kiedy roślina wydaje najcenniejsze nasiona? Otóż najcenniejsze są nasiona z pierwszego kwitnienia w danym sezonie. I tu może pojawić się dylemat, bo z jednej strony chcemy, by roślina cały czas kwitła i nie dopuszczamy do zawiązywania nasion, a z drugiej strony chcemy mieć przecież najcenniejsze nasiona. Co w takim razie mamy robić? Ja wybieram sobie jedną, najsilniejszą roślinę i pozwalam jej zawiązać nasiona, a pozostałe egzemplarze regularnie ogławiam. Jeżeli mam tylko jedną roślinę, to na jednej łodydze pozwalam jej zawiązać nasiona, a pozostałe pędy regularnie ogławiam aż do października. W październiku bowiem pozwalam już zawiązać nasiona na wszystkich pędach i na wszystkich roślinach. Na marginesie dodam, że na zimę zostawiam część nasion po to, by ptaszki miały co jeść. Zbieranie nasion to nie tylko podtrzymywanie ciągłości tych samych sprawdzonych odmian, bo czasami mogą nam powstawać bardzo ciekawe nowe wybarwienia kwiatów. A czy zawsze warto zbierać nasiona? Otóż nie zawsze i to trzeba powiedzieć sobie bardzo wyraźnie. Oprócz tych oczywistych przypadków, czyli nasiona mokre, niedojrzałe, roślina słaba czy chora, są również przypadki mniej oczywiste. Jednym z nich jest negatywny wpływ na roślinność lokalną. Chodzi tu głównie o nasiona roślin inwazyjnych, które mogą zdominować ogród, a nawet wyprzeć rośliny rodzime. Dlatego za uprawę roślin inwazyjnych grozi odpowiedzialność karna, a nawet pozbawienie wolności do kilku lat. Także jest to bardzo poważna sprawa. Muszę Wam również powiedzieć, że są także nasiona powstałe ze specjalnych krzyżówek roślin. Jeżeli zależy Wam na roślinie, która będzie identyczna jak roślina mateczna, to w tym przypadku nie warto zbierać nasion, bowiem te powstałe ze specjalnych krzyżówek nie powtórzą cech rośliny matecznej. A jak je rozpoznać? Otóż nasiona te mają specjalne oznaczenie na opakowaniu, a konkretnie zapis F1. Tu widzicie bardzo dobrze oznaczone nasiona i widać jak na dłoni, które nasiona są F1, a które nie. F1 oznacza, że cechy rośliny są tylko w pierwszym pokoleniu, a każde kolejne to już czysta loteria. Przykładem takich roślin mogą być bratki, lwie paszcze, niektóre odmiany słoneczników ozdobnych i wiele innych krzyżowanych roślin. Przy okazji dodam, że F1 to nie to samo co GMO, bo F1 to wynik krzyżowania odmian, a GMO to wynik modyfikacji genetycznej.
Nasiona typu F1 najczęściej można spotkać w przypadku warzyw, np. ogórków czy pomidorów. I w tym przypadku nie warto zbierać ich nasion, gdyż w drugim i w każdym kolejnym pokoleniu warzywa mogą nie być już tak smaczne czy odporne na choroby. Dobrze, to wiemy już, jak prawidłowo zbierać nasiona, jak wybrać te najcenniejsze, kiedy warto je zbierać, a kiedy nie warto. Zatem teraz opowiem Wam, jak je prawidłowo przechowywać, by nie utraciły swoich magicznych mocy. Kiedy zbieramy nasiona, musimy zadbać o odpowiednie ich przechowywanie. Zebrane nasiona pozostawiamy na kilka dni na suchym, papierowym ręczniczku do czasu, aż będziemy mieli absolutną pewność, że są całkowicie suche. Następnie wybieramy papierową torebkę lub kopertę, na której koniecznie zapisujemy nazwę odmiany oraz datę zbioru. To bardzo ważne, by każda torebka czy koperta była prawidłowo oznaczona, bo dzięki temu będziemy mieli pewność, że zawsze używamy nasion świeżych, bo warto dodać, że z każdym kolejnym rokiem rośliny nieco tracą swoją zdolność do kiełkowania. Nasiona przechowujemy w suchym i chłodnym miejscu, aby uchronić je od zawilgocenia. Starajmy się również, aby nie trzymać nasion dłużej niż 3 lata. Przy okazji dodam, że oprócz nasion suchych możemy również zbierać nasiona mięsiste. Przykładem takich nasion może być dynia. W ubiegłym roku w markecie kupiłam przeuroczą, ozdobną dynię Baby Boo i pod koniec października wydrążyłam z niej nasiona. Dzięki temu w tym roku nie musiałam już wydawać pieniążków na jej zakup, bo wyhodowałam swoje własne przeurocze dyńki. Nasiona tego typu zbieramy nieco inaczej, bo zanim je wysuszymy, musimy bardzo dokładnie je opłukać, by oddzieliły się od miąższu. Następnie suszymy je kilka dni na papierowym ręczniczku, aż wyschną. A następnie postępujemy dokładnie tak samo jak w przypadku pozostałych roślin. Zbieranie i wysiewanie nasion to również akt troski o nasz ogród i planetę i choć brzmi to dosyć górnolotnie, to dokładnie tak jest, bo dzięki temu w przyszłym roku zakwitnie wiele pięknych kwiatów, a one zapewnią pokarm zapylaczom i motylom. Jestem bardzo ciekawa, czy Wy również zbieracie nasiona, a jeżeli tak, to jakich roślin i które z nich są Waszymi ulubieńcami? Z niecierpliwością już czekam na Wasze komentarze, które jak wiecie uwielbiam czytać. Mam nadzieję, że spodobał Wam się dzisiejszy odcinek. Jeżeli tak, to poproszę o łapkę w górze i zielone serduszko w komentarzu. Przy okazji dodam, że zielone serduszko w komentarzu to nasz tajny znak. Dzięki niemu wiem, że nadal tu jesteś i oglądasz ten film. Na deser z muzycznym tłem przygotowałam dla Was ujęcia roślin, które według mnie zdecydowanie warto rozmnażać poprzez nasiona. Zatem zostańcie ze mną do końca tego odcinka. Tymczasem pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!